Siemanko! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak używam wosku pszczelego. Mam tutaj świeżutką sztabę naturalnego złota. Pięknie pachnie. Przygotowałem wcześniej też pochwę na nóż. Jest w niej wszystko wykonane oprócz szycia i polerowania krawędzi. Nałożymy zaraz na nią wosk i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Cały projekt na tą pochewkę oraz wykonanie krok po kroku będzie za jakieś 2 filmy. No a teraz zapraszam Was do oglądania. Potrzebny nam będzie garnek, najlepiej z nierdzewki. Oczywiście wosk pszczeli. Musimy sobie kawałek obłupać. W garnku jest nasz wosk. Teraz będziemy go topić. Odpalę tylko kuchenkę. Przyda nam się szczoteczka do zębów. Nie będziemy nią myć zębów, ale do wosku się nadaje dobrze. Ogień nie za duży. Już nam się zaczyna topić lekko. Poczekamy, aż się stopi i za chwilkę do Was wracam. Nasz wosk roztopiony. Mam nadzieję, że widać. Ma ładny bursztynowy kolor. Ja go podgrzewam do tego momentu, aż cały ten wosk się roztopi i na jego powierzchni zaczną się pojawiać takie jakby plamki, ale też nie dopuszczam, żeby on mi się zaczął gotować. Jak się zaczynają robić bąbelki, to zdejmuję. Szczoteczka do zębów. Tutaj mamy pochwę na nóż. Lekko ją podgrzewam, żeby ta skóra była lekko ciepła. Musimy też uważać, jaki mamy klej do skóry, tak żeby on termicznie wytrzymał te obciążenie właśnie temperaturą, żeby nam się nie rozkleił. I nakładamy. Najpierw nakładam dość cienką warstwę. Trzeba uważać na ręce, ponieważ ten wosk jest bardzo gorący. Zdejmuję teraz wosk z ognia. Jeszcze tutaj tylko nie wygląda to na razie najładniej, ale teraz właśnie musimy nad ogniem, to wszystko nam ładnie zaraz wchłonie. To na razie widać jest zastygnięte, a tutaj już pod wpływem temperatury musimy to ogrzewać stopniowo. Wymaga to na pewno sporo czasu i sporo pracy. Nie jest to także najłatwiejsza metoda. Widzicie, ładnie już nam zaczyna wchłaniać. Na razie jest nierównomierne, ale zaraz nałożymy drugą warstwę. Jak ta skóra już będzie rozgrzana, jej wchłanianie będzie dużo lepsze i ten kolor nam się ujednolici, będzie mocno brązowy. Tutaj widać już nam ładnie wsiąkło w krawędź. Musimy uważać, żeby właśnie tego kleju nie rozkleić. Przy seryjnej produkcji raczej to jest słaby pomysł, ponieważ tu trzeba naprawdę sporo czasu i uwagi, żeby nie popsuć naszej dotychczasowej wykonanej pracy. Jak ta skóra już jest rozgrzana, nakładam właśnie drugą warstwę.
Kolor nam się ujednolica i podgrzewamy, póki ten wosk jest gorący, jeszcze nam nie zastygł. Jeszcze mała warstwa na krawędzie. O, jak widać, tutaj zaczyna bardzo ładnie wchłaniać się i utrzymujemy już jednolity kolor. Jeszcze parę ruchów nad palnikiem. Ogólnie jeśli chodzi o impregnację, no to wosk pszczeli stawiam na pierwszym miejscu. To jest dla mnie najlepsza i najbardziej pewna impregnacja czy zabezpieczenie przed wodą. Jest ona bardzo mocna, bardzo trwała. No, trzeba trochę wprawy, żeby to dobrze nałożyć. Ale naprawdę robi to konkretną robotę. O, z tej strony już jest fest gorące. Odgrzewamy teraz tą drugą połowę. Na razie to są takie smarki, no ale to wszystko za moment wsiąknie. Nałożymy na to jeszcze, jak ta skóra się rozgrzeje, drugą warstwę gorącego wosku. I tak jak tutaj, wszystko nam się ujednolici. Widzimy też, czy ta impregnacja jest wykonana dobrze, bo nie ma żadnych prześwitów. Trzeba tylko pilnować, żeby nie przegrzać. No i tak to wygląda teraz z tej strony. Dogrzejemy tylko ten wosk, żeby on porządnie wchłonął. Wymaga to czasu na pewno, no ale myślę, że efekt jest warty tego. Już tą stronę zaraz mamy skończoną. Proszę bardzo. Jeszcze mamy tutaj końcówkę wosku u góry. Dogrzejemy troszkę. Ta skóra to ładnie zaraz wchłonie. Jak widać, kolor nam się ładnie wyrównał. Zostały nam tylko te smarki jeszcze z tej strony. Podgrzewamy. To już skóra przez tą stronę też nagrzała tą część, więc od razu już się wchłania. To co było jeszcze. Mój wosk troszkę się już ściąga, więc go podgrzeję. Przy okazji postaram się utrzymać temperaturę. Wosk mi się trochę już zagrzał. Szybko to rozgrzeję, trochę niżej nad palnikiem i nałożymy jeszcze i szybko, póki jeszcze nie ściągną, ogrzewamy. Staramy się też tutaj, żeby nie było takiej wyraźnej linii tego mokrego wosku, jeszcze roztopionego. Troszkę to rozsmarowujemy, żeby nam jakieś odcięcie nie wyszło. No, ładnie nam się wchłania już. Trzeba tylko uważać, ponieważ ta cała pochwa już jest naprawdę bardzo gorąca. Nagrzana ta skóra już jest. Ten wosk jest roztopiony, też gorący. Więc nie wiem, czy chcecie to robić w jakichś rękawiczkach. Nie wiem, czy ten mój sposób z gołą ręką jest najlepszy. No ale ja tak robiłem od zawsze, więc
Jestem jakby przyzwyczajony do tego. Nie wiem, czy dla Was to nie będzie po prostu zbyt gorące, żeby to trzymać. Możecie także dać znać w komentarzach, czy przetestowaliście woskowanie, jakie efekty Wam wyszły, czy mieliście z tym jakieś problemy. Może coś pominąłem, co dla mnie jest może jasne, a nie do końca przewidziałem, że mogłoby się Wam to przydać jeszcze. No ale ten cały proces też jakby pokazany jest od początku do końca, więc myślę, że jest to dość kompleksowe, żeby powtórzyć to u siebie. No i jeszcze za moment w kolejnym filmie będzie coś też całkiem wyjątkowego, mi się wydaje, ponieważ te krawędzie po wosku wypolerujemy. No i efekt, jaki powstaje z tego, no to jest jakby najwyższa półka. Ten efekt końcowy jest jeszcze mocniejszy niż jak był na tym filmie, który Wam pokazywałem z mojego polerowania, gdzie tamte krawędzie już były dość takie szkliste. No tutaj można efekt uzyskać naprawdę takiego prawdziwego szkła, gdzie będzie nawet odbijać ta krawędź to, co będzie przed nią stało. Dobra, jeszcze sobie to dokończę. Jak widać, efekt jest taki. Jest to jednolite. Jeszcze w kilku miejscach to dogrzeję. Mam jeszcze małe takie powierzchnie pokryte woskiem. Można to co prawda zetrzeć szmatką. No ale już jak nałożyłem, to postaram się, żeby to wchłonęło. Najważniejsze to pilnować, żeby nie przegrzać. Ja ogólnie mam taką swoją zasadę, tutaj wyrobiłem, że jeśli nie potrafię tego utrzymać w dłoni, bo jest za gorące, no to znaczy, że za mocno to grzeje. No ale też każdy może mieć inną taką tolerancję na temperaturę, więc nie wiem, czy to jest takie wiarygodne, żeby można było to powtarzać. Tutaj jeszcze fajna taka struktura tej skóry wychodzi. Ogólnie ona musi przestygnąć, bo to jest teraz fest nagrzane. Zaraz Wam pokażę, jak to wystygnie. No a w kolejnym filmie wypolerujemy krawędzie tutaj. No i myślę, że ten efekt będzie naprawdę dla Was ciekawy. To, co da się zrobić na tym zwykłym, najprostszym wosku. To jest w sumie pierwsza metoda impregnacji, której się nauczyłem kiedyś. No i robiłem tak przez lata. Później na potrzeby firmy, gdzie trzeba było przyspieszyć te procesy, no to zmieniłem na jakieś inne środki, no ale to też sprawia dużo frajdy, ponieważ siedzimy, bawimy się tym. Palnik już wygasiłem. Taki jest efekt. Niektóre miejsca jeszcze zaraz dotrę. Teraz musimy odstawić ją, żeby ona naprawdę wystygła całkowicie z tych temperatur dość mocnych jak na skórę. I za chwilkę zobaczycie, jak będzie wyglądała już wystygnięta. Ona jest bardzo gorąca. Na ten moment to wszystko. Za chwilkę jeszcze pogadamy, jak to będzie zimne. Pochewka już wystygła. Już jest zimna. Także zyskała sporo na sztywności i na twardości. Można jeszcze dołożyć jedną warstwę, jak ta skóra jest rozgrzana. Uzyskamy jeszcze ciemniejszy kolor, jeszcze większą twardość. Teraz przepoleruję resztki tego wosku, który mi został. Jeszcze z nitów. Trzeba cały czas uważać przy grzaniu tego, żeby właśnie nie rozkleić. Trzeba poczytać specyfikację kleju, którego używamy, jaką ma odporność termiczną. No i też wyczuć jakby swoje dłonie, czy już nam jest za gorąco i czy ta skóra się rozkleja w tej temperaturze, czy rozkleja się już dużo szybciej. No trzeba to popróbować, wyczuć trochę.
zrobić to doświadczalnie. Nie da się wszystkiego też tak jednoznacznie opisać i to będzie działało u każdego. Trzeba popróbować. Tak to wygląda po woskowaniu. Tak wyglądało przed. No jak widać, różnica kolorystyczna jest spora. To jeszcze ściemnieje z czasem. Ta skóra nabierze patyny, czyli będzie jeszcze ciemniejsza. No ale ja właśnie ze względu na ten kolor uwielbiam stosowanie wosku, bo ta skóra jest taka przyjemnie brązowa. Miejscami robią się jakieś takie przeciemnienia, rysy. Tu na szlówce fajnie widać, że te krawędzie wyszły ciemniejsze, środek jaśniejszy. Możemy także starać się nałożyć więcej wosku po krawędzi, wtedy też będzie ciemniejsze. Tylko trzeba znowu uważać przy grzaniu. Dlatego lepiej grzać to właśnie na płasko, jak tutaj idzie temperatura z dołu, niż krawędzią bezpośrednio do palnika, ponieważ nagrzewamy mocno tą krawędź, a tak jest po prostu trochę bezpieczniej, bo jest większa powierzchnia, ta skóra trochę szybciej się nagrzewa. No i ten płomień też i ta temperatura działa na większą część, nie tak punktowo na tą krawędź bezpośrednio. No i też możemy obserwować szybciej, bo ten wosk z krawędzi może się wtopić właśnie grzejąc tylko tą dolną część czy górną. No, trzeba to popróbować, potestować. Wydaje mi się, że nie jest to do końca takie proste też. Dalszy ciąg będzie w odcinku o polerowaniu, a cały projekt pochwy na nóż będzie w osobnym filmiku, na który Was już zapraszam. Myślę, że on będzie za film czy dwa już dostępny na kanale. Jeszcze możemy tutaj sprawdzać po woskowaniu. Jeśli przyciskamy i ta krawędź nam nie pracuje, no to jest dla mnie taka oznaka, że nie przegrzałem i ten klej się nie rozkleił. Miałem kiedyś właśnie takie przypadki, że jeśli przegrzałem, wizualnie może się wydawać, że jest ok, ale jak przyciśniemy i puścimy, to widać delikatnie, jak ta krawędź będzie pracowała. Ten klej troszkę się rozszedł, nie jest już taki płaski, jak był po klejeniu bezpośrednio. Gdzieś trochę napęczniał i będzie to widać właśnie po ściśnięciu, czy zrobiliśmy to dobrze, czy nie. Ja sprawdzam właśnie też, czy mi ta krawędź gdzieś tutaj pracuje, czy jest twarda, zbita, taka jak była przed woskowaniem. Tutaj wygląda, że jest wszystko ok i to by było wszystko. Tutaj jeszcze taka drobna wrzutka, ponieważ tak pomyślałem, że może powstać jeszcze pewne pytanie co do nakładania tego wosku i pewnego etapu, który pokazywałem, czyli ta początkowa część, gdzie podgrzewałem trochę tą skórę przed nałożeniem pierwszej warstwy. I teraz może być takie pytanie, czemu nie podgrzałem tej skóry mocniej, jeśli później było widać, że ten wosk lepiej się wchłaniał, jeśli ta skóra była nagrzana. No z tego powodu tego nie zrobiłem, ponieważ jeśli nie ma jeszcze wosku na tej skórze, to ja tak naprawdę nie wiem, jak mocno muszę podgrzewać tą skórę, żeby to wszystko zaczęło ładnie się wchłaniać. A dzięki temu, że mam nałożoną tą pierwszą warstwę, nawet jeśli ona całkowicie mi zastygła, to ja później podgrzewając ją nad palnikiem, widzę już realnie, czy ja muszę tą skórę grzać jeszcze mocniej, czy nie, czy to już wystarczy w tym momencie, żeby ten wosk po prostu stał się płynny i skóra go ładnie wchłaniała. Wosk mamy nałożony, finalny efekt jest taki. No myślę, że praca z woskiem jest bardzo ciekawa, można uzyskać bardzo fajne efekty. No wymaga to sporo czasu i cierpliwości, no ale przy odrobinie treningu i prób można naprawdę zrobić cuda z tego wosku. Tutaj także można nałożyć jeszcze jedną warstwę, skóra będzie jeszcze bardziej ciemna, jeszcze bardziej twarda.
Widzieliście też, że nawet jeśli nałoży się to całkowicie nierównomiernie, tak jak było tu już był fajny brąz równomierny, a tutaj było jeszcze przejaśnienia, przystygnięty wosk. Wszystko to da się wypracować nad palnikiem, podgrzewamy, to wszystko wchłania, nakładamy kolejną warstwę, znowu grzejemy to. No kwestia doświadczenia i wprawy. W tym odcinku to już by było wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subika i trzymajcie się, cześć!